Witam cały mój kryptogang. Co zobaczycie dzisiaj? Dużo nowych wiadomości. Zaczynamy! Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie omówimy potencjalny wpływ globalnych banków na cenę XRP, zwłaszcza jeśli 9 z nich zdecyduje się zainwestować zaledwie 0,5% swoich aktywów w tę kryptowalutę. XRP zyskuje na popularności jako jedno z najważniejszych aktywów w przestrzeni kryptowalut. Przez ostatni rok jego wartość wzrosła o ponad 400%, co czyni go jednym z najlepiej radzących sobie coinów w pierwszej trójce kryptowalut. Jeśli 9 globalnych banków zainwestuje 0,5% swoich aktywów w XRP, co w przybliżeniu przekłada się na kwotę około 148 miliardów dolarów, może to wywołać znaczący wzrost cen. Takie zjawisko nazywane jest efektem XRP, rosnący popyt, przy jednoczesnej ograniczonej podaży, może drastycznie wpłynąć na wartość XRP. Analitycy spierają się, jak daleko może dotrzeć cena XRP w takim scenariuszu. Niektórzy eksperci sugerują, że cena może wzrosnąć o nawet 88 840%, potencjalnie osiągając wartość $494 za token. Ta ekspansywna prognoza opiera się na wzroście zainteresowania instytucjonalnego oraz pozytywnych zmianach regulacyjnych, które mogą wpłynąć na rynek. Patrząc w przyszłość, warto również zauważyć, że stabilność XRP zwiększy się w przypadku pozytywnego rozstrzygania spraw związanych z SEC. To z kolei mogłoby sprawić, że już niedługo minimalna cena XRP może wynieść $6,23, a maksymalna $8,53. Podsumowując, inwestycja 9 globalnych banków w XRP w tak niewielkim odsetku mogłaby mieć olbrzymi wpływ na cenę tej kryptowaluty. Ważne jest, aby śledzić te zmiany i być na bieżąco z prognozami. Dziękuję za oglądanie. Jedziemy dalej. Dziękuję za łapki i komentarze pod ostatnim filmem. Dziękuję dla dobrych chłopaków i dziewczyn. Następny temat. Zaczniemy od tego, co Donald powiedział o Marku. Dziękuję dla chłopaków. Hello! Omówimy teraz najnowsze sensacyjne informacje o Marku Zuckerbergu, który podobno potrafi czytać w myślach użytkowników z bardzo dużą skutecznością. Last week, he's a weirdo, Mark Zuckerberg came to the White House, kissed my ass. Kissed my ass. Sure, I'd love to have dinner. Co to oznacza dla naszej prywatności w sieci? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Na początku warto zrozumieć, co oznacza umiejętność odczytywania myśli. Wszystko zaczyna się od zaawansowanej technologii, która potrafi analizować nasze reakcje i zachowania w sieci. Dzięki sztucznej inteligencji, Mark i jego zespół są w stanie wydobywać informacje, które mogą sugerować nasze myśli i intencje, co jest równie fascynujące, co niepokojące. Jeśli Mark faktycznie potrafi czytać nasze myśli, mogą pojawić się poważne pytania dotyczące prywatności. Jakie dane są zbierane? Kto ma do nich dostęp? I co najważniejsze, w jaki sposób może to wpłynąć na nasze interakcje online? Porozmawiajmy o możliwych zagrożeniach związanych z tym rodzajem technologii. Warto przytoczyć zdanie ekspertów w tej dziedzinie. Niektórzy naukowcy podkreślają, że technologie odczytywania myśli mogą być użyteczne w różnych aspektach, jednak wymagają także ścisłych regulacji, aby chronić użytkowników. Z drugiej strony, czy możliwe jest, że Facebook stanie się nowym sposobem na komunikację bez słów? To z pewnością wymaga głębszego przemyślenia. Jakie są zatem dalsze kroki dla Zuckerberga i Meta? Czy powinniśmy być zaniepokojeni, czy może raczej podekscytowani tym nowym rozwojem technologii? Zachęcamy do dyskusji w komentarzach poniżej. A może macie własne pomysły na temat przyszłości komunikacji? Podzielcie się nimi z nami. Jedziemy! Ethereum planuje wprowadzić znaczącą aktualizację o nazwie Pectra, która jest zaplanowana na początek kwietnia tego roku. Ta aktualizacja ma na celu wprowadzenie wielu zmian w ekosystemie, a jej realizacja będzie miała miejsce w 2 fazach. Oczekuje się, że pierwsza faza aktualizacji rozpocznie się już niedługo. Aktualizacja Pectra ma być jednym z najbardziej ambitnych i istotnych usprawnień w historii ETH. Obejmuje zmiany, które mogą poprawić zarówno wydajność, jak i bezpieczeństwo sieci, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju platformy. Zmiany te mają potencjał, aby uczynić Ether jeszcze bardziej konkurencyjnym w stosunku do innych blockchainów, co jest niezbędne w obliczu rosnącej konkurencji w przestrzeni kryptowalut. W kontekście aktualizacji
Ważnym punktem jest również rozwój mechanizmów stakingowych, co może wpłynąć na sposób, w jaki użytkownicy angażują się w ekosystem Ethereum oraz w jaki sposób zmniejszy się ich ryzyko związane z trzymaniem aktywów. W skrócie, aktualizacja Pectra, zaplanowana na początek 2025 roku, przyniesie kluczowe zmiany, które mają na celu poprawę funkcjonalności sieci Ethereum oraz jej pozycji na rynku kryptowalut. Zdarzenia, które miały miejsce w związku z giełdą kryptowalutową Bybit, są jednym z największych skandali w branży tego roku. W ostatnich dniach ogłosił, że doszło do poważnego włamania, w wyniku którego skradziono około $1,5 miliarda w Ethereum. W ciągu ostatnich godzin na profilu X, dawniej Twitter, CEO Bybit, Ben Zhou, potwierdził, że hakerzy przejęli dostęp do zimnego portfela giełdy. Specjalistyczne raporty wskazują, że był to największy w historii hak giełdy kryptowalutowej, co budzi niepokój wśród użytkowników oraz analityków rynku. Zgodnie z informacjami, naruszenie bezpieczeństwa miało miejsce w piątek, a skradzione środki mogły być częścią funduszy przechowywanych w zewnętrznych portfelach, co podważa zaufanie do platformy Bybit. Również powiadomiono użytkowników, żeby jak najszybciej wycofali swoje aktywa z giełdy, co wprowadziło dodatkowe napięcie wśród inwestorów. W rezultacie tego zdarzenia Bybit znalazło się pod ostrzałem krytyki, a wielu użytkowników zaniepokoiło się możliwością utraty swoich środków oraz przyszłością platformy. Do tej pory brakuje informacji na temat tego, czy giełda zdoła naprawić sytuację i w jaki sposób zamierza chronić swoich użytkowników przed przyszłymi zagrożeniami. Podsumowując, incydent z Bybit pokazuje, jak kruche może być bezpieczeństwo w świecie kryptowalut. To ostrzeżenie dla wszystkich uczestników rynku o konieczności daleko idącej ostrożności i zabezpieczania swoich aktywów. Sytuacja jest dynamiczna, a inwestorzy powinni śledzić dalszy rozwój wydarzeń. Od razu połączę to z następnym tematem. Czy to kryzys na rynku, czy to spadki wywołane kradzieżą? Jedziemy dalej. Analiza rynku krypto. Na rynku kryptowalut obserwujemy znaczną korektę, która zniweczyła wcześniejsze wzrosty z pierwszej części dnia. Obecnie widzimy powrót do spadków, a skala wyprzedaży jest znacznie większa niż na rynku akcji, gdzie również występują zniżki. Potencjalne wydarzenie negatywne. Pojawiły się spekulacje dotyczące możliwego włamania na jeden z portfeli Bybit, co skutkowało kradzieżą. Środki te zostały natychmiast przekazane na inny adres i są obecnie upłynniane, co dodatkowo wpływa na nastroje inwestorów. Reakcja rynku. Choć reakcja rynku może być krótkotrwała, warto zauważyć, że nie są to sumy, które mogłyby trwale zaszkodzić rynkowi. Niemniej jednak, spadki na szerszym rynku wskazują na pewną panikę wśród inwestorów, co jest potęgowane przez negatywny sentyment na amerykańskim rynku akcji. Zobaczymy sobie teraz poszczególne coiny i jak reaguje rynek. Dzięki za subskrypcję. Lecimy z tematem. Ponury obraz rynku kryptowalut. Globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi 12,5 biliona złotych, co stanowi spadek ponad 1% w ciągu ostatniej doby. Indeks 100, reprezentujący 100 największych kryptowalut, również zanotował spadek, tym razem o 0,63%, osiągając poziom $196,74. Dominacja BTC na rynku przekracza 59%, co sugeruje, że rynek jest zdominowany przez tę kluczową kryptowalutę. Niepokojący jest również fakt, że indeks strachu i chciwości wskazuje wartość 38, co oznacza, że na rynku panuje atmosfera strachu. Wśród największych kryptowalut największe spadki zanotowały Dogecoin, który stracił 1,77% oraz Cardano, które spadło o 1,06%. Jedynie Ether i Tron zanotowały wzrosty, odpowiednio 3,23%. Ale to nie dziwne po piątkowych sensacjach o kradzieży. Podsumowując, obraz rynku kryptowalut jest niekorzystny. Globalna kapitalizacja, indeks 100 oraz ceny wiodących kryptowalut odnotowały spadki, a dominacja BTC i niski indeks strachu i chciwości sugerują, że nastroje inwestorów są pesymistyczne. Do następnego.